Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Cię, Piotrze. Ostatnio dosyć Witam, taki witam. ciekawy temat jest też u siebie na kanale. Poruszałeś, żeśmy rozmawiali na ten temat. Chodzi mi o te objawienia z góry świętego Onufrego, czyli Monte San Onofrio, bo to jest dosyć taki ciekawy temat. No i szczerze mówiąc, ta Matka Boska, bym powiedział, to jest taka młodsza siostra tej gospy z Medjugorje, bo ona też tam celne uwagi ma i celne orędzia. Jak ja tutaj potem jeszcze z biegiem czasu, ja na ten temat rozmawiałem troszeczkę też z Sylwią i też żeśmy się nad tym wspólnie zastanawiali, co też na kanale będzie. Ale tymczasem, jak ktoś tematu nie zna, to zachęcam, żeby zajrzeć na kanał do Piotra UFO Historię. Tam jest nasza rozmowa na temat tego Monte San Onofrio. A dzisiaj spotykamy się u mnie na kanale i chciałem, żebyśmy sobie troszeczkę ten temat też jeszcze poruszyli. Co w ogóle wiadomo jest o objawieniach z Monte San Onofrio? Jak się zaczęły? Kim w ogóle był ten wizjoner cały? No właśnie, bo spotykamy się tak tytułem wstępu odnośnie objawień, o których zrobiło się ostatnio głośno, także w Polsce, bo na różnego rodzaju portalach katolickich, ale nie tylko, pojawiły się informacje, że dopuszczono tam kult prywatny. Co to oznacza, no to żeśmy sobie powiedzieli na moim kanale. No, tak pokrótce. Dopuszczono, żeby to miejsce było odwiedzane przez ludzi. Dopuszczono ludzi, zezwolono ludziom, a zrobiła to dykasteria nauki wiary, na odwiedzanie tego miejsca, na kontemplację, na modlitwę. Zezwolono na udział w drodze krzyżowej, która tam powstaje, no ale nie zezwolono na odprawianie na przykład mszy świętej, nie zezwolono na pielgrzymki. No ale niektórzy myślą, że to może być taki symboliczny początek jednak kultu na Monte San Donofrio. Jak się to wszystko zaczęło? W Polsce to objawienie jest mało znane. Dużo bardziej znane jest siostrzane objawienie no, wspomniałeś o Medjugorje, ale takim siostrzanym objawieniem według mnie jest to z Trevignano Romano, bo ono też się odnosi do Medjugorja właśnie. O Monte San Donofrio mało kto w Polsce słyszał. Nie jest ono też chyba jakieś mega popularne we Włoszech, chociaż posiada ten wizjoner swoją stronę internetową i tam są umieszczone wszystkie niezbędne materiały plus orędzia. Jak to się wszystko zaczęło? Ano około 2009 roku głównemu wizjonerowi, panu Michelino Marcovecchio, czy Marcovecchio, zaczęła się ukazywać zjawa. I pewnie wszyscy pomyślą, że chodzi o zjawę Matki Boskiej. Otóż nie. Zaczęła się ukazywać mu zjawa jego zmarłej w tamtym roku, czyli w 2009, teściowej, Livii Casciano. No i wiesz, kiedy czytamy na ten temat, kiedy czytamy o tym objawieniu w źródłach polskich teraz, to tam pada takie magiczne sformułowanie, że Kościół się tam nie dopatrzył żadnych śladów spirytystycznych. No bo przecież, skoro facetowi się objawia duch zmarłej teściowej, no to co to ma wspólnego z objawieniem maryjnym? Okazuje się, że w kolejnych latach ten duch teściowej, który wzywał go do modlitwy, wzywał do tego, żeby się udać do Medjugorje, no, był takim pośrednikiem w tym objawieniu między Marcovecchio a Matką Boską. No i to były takie sytuacje nawet, że ten duch się pojawiał równolegle z Matką Boską na tych objawieniach, co dla wielu osób, takich osób, które podchodzą do tematu troszeczkę bardziej konserwatywnie, jest bardzo kontrowersyjne. No bo jak spojrzeć na to, że pojawia się duch, a potem pojawia się Matka Boska. I to nie jest duch osoby świętej, to jest duch osoby świątobliwej, ale no, nie ma tutaj żadnych znamion świętości, nie ma... Do tego jeszcze za chwileczkę przejdziemy, bo ja wejdę Ci w Mhm. słowo, bo najśmieszniejsza ta teściowa jest w tym momencie, jeżeli sobie prześledzimy te wszystkie, wiecie, objawienia i te orędzia, bo one są naprawdę niezłe, jak tak głębiej w to wejdziemy. Ale ona na początku, jak się z tym Marcovecchio spotyka, to mówi: ty się mnie nie bój, spokojnie, ty się mnie nie bój, bo ja już jestem zbawiona, ja już jestem święta w niebie, nie? Czyli ona sama siebie obwołała świętą i to już na zdrowy rozum powinna się czerwona lampka zaświecić, że ktoś po prostu już że coś tu jest nie halo. Natomiast ona po prostu sama oznajmia, że ona spoko, nie przejmuj się, u mnie jest wszystko dobrze, ja już jestem zbawiona, teraz tylko po prostu dalej będziemy robić, nie? Także No właśnie, okazuje się, że wiesz, oni się tam nie dopatrzyli żadnych śladów
spirytystycznych, czyli że w żaden sposób ten wizjoner nie wywołał tego ducha, no ale nawet jakby go wywołał, to by, to wiesz, jaki to ma w ogóle sens? Wiele osób się pytało pod naszą audycją na temat objawienia z Monte San Donofrio, że my się tam czepiamy, że jesteśmy obrońcami Kościoła i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, myśmy tam wypunktowali w taki dość brutalny sposób, że Kościół z czasów Franciszka i Leona odchodzi bardzo mocno od standardów, które sobie sam postawił, tak? Przecież to, co tam się moim zdaniem wydarzyło, to troszeczkę się nie mieści w głowie. No z drugiej strony my jesteśmy przyzwyczajeni do różnego rodzaju dziwactw, jeżeli chodzi o objawienia maryjne i tak może nawet te objawienia teściowej to nie jest taki, mówiąc po młodzieżowemu, największy hardcore, jaki się kiedykolwiek odbył w objawieniach. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo co najmniej kontrowersyjne. Nie chcę użyć tutaj mocniejszych słów, dlatego że dobra, jak oni wykluczyli formalnie, że to nie ma żadnego podłoża spirytystycznego. Skoro się pojawia duch, no to oczywiście, że ma takie podłoże, tak? Nie jest to duch, nie jest to anioł, nie jest to żaden inny pośrednik, to jest jego zmarła teściowa. No i tak to się potem toczyło. On otrzymywał te orędzia. Mieliśmy trochę problemów z Monte San Donofrio. Chodzi o to, że jedną z przeszkód w uznaniu kultu w tym miejscu było to, że jak to zwykle bywa, tak, że zebrała się jakaś grupka wiernych, która tam zaczęła uczęszczać, zaczęła wznosić modły, a biskup tego zakazał, no i zasugerowano, że właśnie doszło do wiesz, niesubordynacji i tak dalej, ale wybaczono to. No i okazało się, że ten kult prywatny jest możliwy. Jak się to dalej wiesz, posunie, w co się to przerodzi, to też trudno powiedzieć, ale interesujące jest to, że wiesz, nie wiem, czy z braku laku, czy z innych pobudek Kościół takie coś dopuszcza. Ja myślę, że to jest podwójnie kontrowersyjne, no bo przypomnijmy sobie tych wszystkich księży, którzy tak mocno nawoływali do czystości doktrynalnej, do tego, żeby nie włączać do kultu niepotrzebnych pośredników. No tu się nagle okazuje, że jest, tak, jest ta teściowa. Co ona tam w ogóle robi? Jest Maryja, która nie jest zbyt postacią kontrowersyjną w tym objawieniu, tak, no bo chociażby w innych, takich jak Trevignano Romano, czy w ogóle we wszystkich europejskich objawieniach mamy mnóstwo różnego rodzaju kontrowersyjnych treści. Tutaj za bardzo to ich nie ma, tak pod względem apokaliptycznym na przykład mówię, tak, czy politycznym, bo tamtego za bardzo nie uświadczymy. Może są jakieś doktrynalne. Też mi się było trudno przebić przez te orędzia, bo one są dość nudne. Ale tak to było, no wiesz, facet sobie żyje, facet w ogóle, który był z wykształcenia rolnikiem, potem został kucharzem w Mediolanie, a potem został właśnie wizjonerem, któremu się objawia teściowa i okazjonalnie Matka Boska. No już samo to może sprawiać, że to objawienie nie jest tak bardzo popularne, rozpowszechnione, no bo jednak też jak to brzmi, prawda? Jak to wielu osobom wytłumaczyć, ale wydaje mi się, wiesz, skoro przeszło Medjugorje i ono ma tylu zwolenników, to mnie już tak naprawdę nic nie zdziwi. Ludzie są w stanie kupić, łyknąć wszystko i wszystko sobie wytłumaczyć. Natomiast wiesz, ta nasza audycja na UFO Historiach, ta rozmowa o Monte San Donofrio, zatytułowana była Kościół zatwierdza nekromancję. No prawie tak była zatytułowana, już nie pamiętam jak. Nekromancja wielu osobom się może kojarzyć głównie za sprawą gier komputerowych z wskrzeszaniem umarłych, tak? Natomiast de facto nekromancja to taka sztuka, która ma na celu komunikowanie się z duchami i wykorzystywanie ich do własnych celów. Jedną z form nekromancji jest właśnie wywoływanie duchów. No i teraz musimy sobie zadać pytanie, czy to, co Kościół robi w stosunku do Monte San Donofrio, nie jest zatwierdzaniem w jakiś sposób, wiesz, no, takiej nekromancji właśnie, że to jest takie objawienie na przecięciu katolicyzmu, spirytyzmu i cholera wie czego jeszcze, dlatego że my tam mamy wątki odnoszące się na przykład mocno do
do zjawisk dziejących się po śmierci. I tam widzimy też taki mocny nacisk na tą drugą stronę, że zarówno matka żony, tak, jak i Matka Boska mówią o tym, co się tam ma dziać po śmierci. Też jest to interesujące. No owszem, inni wizjonerzy też mieli wizję zaświatów, chociażby w Medjugorju, mówię, w Fatimie, ale tutaj mamy to wszystko bardzo blisko połączone z tymi zjawiskami znanymi jako NDE. Także wiesz, ten fakt, że to są objawienia teściowe, i to myślę, że jest tylko jedna płaszczyzna dla kontrowersji, a tego jest tam znacznie, znacznie więcej. Znaczy, tak jak wspomniałeś, te same orędzia ogólnie też, to one są, ciężko się przez nie przebić, bo one są czaderskie i dosyć nudne. Zresztą ta Matka Boska zaczyna z natury rzeczy nawet w sposób, bym powiedział, taki ludzki, bo jak się mu pierwszy raz pojawia, to mówi, żeby odmawiać różaniec, żeby się modlić. No tyle tylko, że potem ta Matka Boska zaczyna się sama plątać w zeznaniach, tak bym to powiedział, no nie? Na temat mszy niedzielnych na przykład, czy co by nie mówić, ta Matka Boska jest nieźle obcykana, bo ona doskonale się wypowiada na temat gender, ona się tak samo doskonale wypowiada na temat kwestii, które ogólnie są. Zresztą też jest, bym powiedział, na swój sposób dosyć skromna, bo tam w jednym z tych objawień mówi do tego człowieka, że ja wiem, że wy macie teraz ciężko, ja wiem, że macie teraz ciężko, taka jest rzeczywistość, taki jest świat. Prawdopodobnie gdybym ja w dzisiejszych czasach żyła na ziemi, byłabym gorsza jeszcze od was, nie? Także no jest nader skromna, bym powiedział, ta Matka Boska z tymi swoimi pewnymi trendami, tak bym to nazwał. Tylko że im bardziej człowiek w te orędzia wchodzi, to one w mojej ocenie też troszkę się biorą jakoś, zaczynają coraz bardziej gmatwać, ale to już jest inna sprawa, do tego jeszcze dojdziemy. Co w ogóle Kościół w tej sprawie ustalił? Jak się do tych kwestii spirytystycznych odniesiono? No właśnie, odniesiono się w ten sposób, że nie stwierdzono, aby tam doszło do jakichś prób nekromantycznych, doszło do wywoływania ducha. No i zezwolono na ten kult prywatny, tak? Co będzie z tym dalej, to też trudno powiedzieć. Tam powstaje droga krzyżowa, rzekomo na prośbę tej Matki Boskiej. Wiesz, no, pewnie Marco Vecchio ma jakiś tam swoich zwolenników. Na pewno się zawiązał jakiś lokalny komitet modlitewny, którego celem jest no, kultywowanie kultu na Monte San Donofrio, ale Kościół w oparciu o te nowe wytyczne dotyczące objawień, dotyczące zjawisk paranormalnych wydał właśnie taki werdykt, tak? Czyli nie zostało to w żaden sposób zanegowane, ale też nie zostało dopuszczone do kultu powszechnego i można powiedzieć, że tak samo jak w wielu innych podobnych przypadkach, tak w przypadku Monte San Donofrio ten wyrok był troszeczkę salomonowy, bo nie dopatrzono się w tym jakichś niesamowitych aberracji, jakichś odstępstw w tym, co ta Matka Boża mówiła. No i zezwolono zwyczajnie na to, żeby ludzie sobie tam chodzili, aby te owoce wiary, no że tak powiem, rosły i się pojawiały. Natomiast jakie one będą, też trudno powiedzieć, dlatego że bardzo łatwo w takich sytuacjach niekiedy wszystko się wymyka spod kontroli i przykład Medjugorja, przykład Trevignano Romano to pokazuje, to znaczy się, wiesz, tam nawet w przypadku Monte San Donofrio, kiedy mówiono dlaczego są jakieś wąty po prostu Kościoła do tej sprawy, to zasugerowano, że był tam jakiś bunt tych wiernych, że takie buntowanie się wiernych czasami może prowadzić do podważenia autorytetu Kościoła, do tego, żeby powstał jakiś, wiesz, równoległy ruch, równoległa władza. No i pewnie chcąc tego uniknąć, pozwolono zwyczajnie, by ludzie się tam gromadzili, ale tylko tyle. Tyle, że jak mówię, no, takie sytuacje wymykają się spod kontroli. Medjugorje jest tego najlepszym przykładem. Pomimo tego, że wiesz, zakazano pielgrzymek, że zakazano odprawiania mszy, ludzie to mieli w nosie. Pielgrzymki jak jeździły, tak jeżdżą tak naprawdę.
Niektórzy księża ryzykowali i wybierali się na te pielgrzymki razem z ludźmi. Także wiesz, te papieskie zakazy, one de facto nic nie znaczyły, bo przecież całkiem niedawno przywrócono zgodę na odbywanie pielgrzymek w Medjugorju, a papieże, począwszy od Jana Pawła II, tak naprawdę bardzo łaskawie spoglądają na Medjugorje, chociaż oficjalnie nigdy nie chciano przyznać, że Jan Paweł II jakoś tam wiesz, pozytywnie się do tego odnosił. Czasami się pojawiają takie głosy, takie raczej może pogłoski, no ale już Franciszek miewał takie ciągoty niekiedy, żeby to Medjugorje uznawać no za coś więcej, tak, niż tylko kontrowersyjne objawienie. Ja tylko przypomnę, że niektórzy konserwatywni duchowni, jak i konserwatywna część wiernych, moim zdaniem, odrzuciłaby objawienia z Monte San Donofrio na samej tej zasadzie, że one są organicznie powiązane z Medjugorjem. A po prostu Medjugorje jest tak mocno zanurzone w różnego rodzaju, nie chcę powiedzieć kłamstwach, ale w różnego rodzaju skandalach związanych z tym objawieniem, że no to je dyskwalifikuje moim zdaniem jako coś, coś, gdzie ten kult może być uprawiany, dlatego że wiesz, no, Medjugorje było wybielane, Medjugorje ma taki nimb paranormalności, natomiast tam się działy takie rzeczy niesmaczne, po prostu niesmaczne, które sprawiają, że no cóż, to objawienie jest kontrowersyjne, ale jest popularne. Jest popularne na tyle, że Kościół się trochę ugina, no i przychylniejszym okiem patrzy na to, co się tam dzieje. Także może właśnie dlatego też spojrzano tym przychylnym okiem na Monte San Donofrio. Tylko że no, w tym drugim nie ma tak wielu kontrowersji. Ta Matka Boska no, nie zachowuje się nie wiadomo jak, nie wzywa nie wiadomo do czego, nie krytykuje Kościoła, jak w przypadku Trevignano Romano, nie krytykuje otwarcie papieża, mówi o życiu duchowym i tak dalej. Także ja nie wiem, wiesz, czy tutaj będą jakieś kolejne kroki tak naprawdę w związku z tym objawieniem, czy to jest koniec, bo owszem, może się coś jeszcze wydarzyć, ale wydaje mi się, że nie prędko, tak? Te młyny watykańskie powoli. tak, działają bardzo, bardzo powoli, nieśpiesznie. I Marco Vecchio być może będzie jeszcze musiał sobie trochę poczekać na to, żeby chociażby na tej górze stanęła jakaś kaplica. Niemniej jednak wiadomość poszła w świat i jestem ciekaw, ile takich jeszcze objawień, o których mało słyszymy, jest tam gdzieś w tej watykańskiej szafie zamkniętych i czekają na rozpatrzenie. Znaczy, kościół nie kościół, bo nie wiem, czy wiesz, ale tam ma stanąć stodoła. Dlatego, że Matka Boska zażyczyła sobie, nazwijmy to Matka Boska, że tam ma stanąć stodoła, bo ona rzekoło się w stodole urodziła, co jest bzdurą, bo nie, że ona się urodziła, tylko Jezusa urodziła w stodole, co oczywiście jest bzdurą, bo nie w stodole to miało miejsce, z tego co wiemy. No ale mała tam się właśnie, tak jak w temu tłumaczyła Marco Vecchio, że no chyba na tyle na tą stodołę, to jest prosta konstrukcja, to chyba macie na tyle pieniędzy, żeby chociaż taką wybudować. Nie musi być dużo, ale żeby to była taka stodoła, w której się urodził mój syn. Nawet projekt jest ogólnie na to. Tam na jednej ścianie mają być pasterze namalowani z barankami, na drugiej ścianie ma być niby właśnie Jezus, który się w żłóbku rodzi i osiołek, bo Matka Boska stwierdziła, że jak Jezus się rodził, no to właśnie była zima, co nieprawdą też jest, bo nie było wtedy zimy, ogólnie nie było śniegu, no ale ten osiołek niby swym oddechem ich tam ogrzewał, no nie? Także no takie różne, jak ktoś lubi science fiction, to myślę, że te objawienia w Sankt Onofrio są w sumie dosyć ciekawe. Tylko tak na zakończenie, czy te przekazy Maryi twoim zdaniem są jakieś jasne, czy są bardziej równie tajemnicze jak te przekazy w Medjugorje? No nie, no one są mniej kontrowersyjne. Tutaj wspomniałeś o kilku kontrowersyjnych elementach. Tam na moim kanale żeśmy się odnieśli do chociażby tego związanego z aniołami. Natomiast one same w sobie nie zawierają za bardzo treści apokaliptycznych, takich, które najwięcej ludzi interesują. Tam może jest jedno jakieś odniesienie do tego, ale bardzo, bardzo skąpe. To są w większości dość długie orędzia, tak? Jak w porównaniu do innych to są długie.
w miarę regularnie się pojawiają, są spisywane, one są w całości dostępne na stronie Marco Vecchio, czy tego komitetu, który tam się zajmuje objawieniami w Monte San Donofrio. Nie wiem, czy to jest interesująca lektura. Moim zdaniem nie jest interesująca lektura. Jest dość nużące to wszystko. Tego jest dużo, dość dużo, no bo wiecie, od 2009 roku po kilka tych orędzi w roku, no to się sporo tego zebrało, ale czy one jakoś, no bo wiesz, no, czym się ludzie interesują, tak? No wiadomo, że jak się Matka Boska ukazuje, to może coś tam bąknie o przyszłości albo coś powie przełomowego. No tutaj tego tak za bardzo nie ma, tak? Nie ma tego. Pamiętamy, że przecież w objawieniach z Kibeho, z Fatimy, no tam padały deklaracje na temat przyszłości, albo ostrzeżenia padały, tak? No tutaj za bardzo tego nie ma. Jest wezwanie do modlitwy, jest wezwanie do generalnie opamiętania się, jest wezwanie do tego, żeby no, do tego tradycyjnego modelu rodziny powrócić, żeby uczęszczać na mszę. No i to mogło się spodobać tak naprawdę hierarchom, bo nie są to objawienia wywrotowe. Tak, nie nawołują nie wiadomo do czego, chociaż są takie elementy, na które zwróciłeś uwagę, są takie niuanse, które, no właśnie, które jakby nie było jednak troszeczkę nam tą sytuację, wiesz, skoro tam się dykasteria nauki wiary nie dopatrzyła żadnych przeciwwskazań, no to albo się oni słabo znają, albo już są tak na takim poziomie, że zatwierdzą wszystko, byleby tylko ten kult kwitł i żeby przynosił jakieś owoce, tak? Żeby ta wiara się krzewiła. No bo tak to wygląda. No, przecież nie o takie sprawy niekiedy w objawieniach chodziło. Znaczy, chodziło czasami o znacznie błahsze sprawy i objawienia były negowane i tak dalej. A tutaj no, przeszło kilka jakichś takich dziwnych baboli, no i nic, i można sobie tam iść, można się pomodlić. No z drugiej strony, jak mówię, historia objawień jest długa i momentami dziwna, natomiast ja myślałem, że kiedy oni wprowadzili w ubiegłym roku w maju te nowe wytyczne odnośnie objawień, hasło było takie, że to wszystko ma zostać, wiesz, zracjonalizowane, że to wszystko ma być oceniane zgodnie z nowymi standardami, często też w oparciu o jakieś ustalenia naukowe. A tutaj pierwsza tak naprawdę akcja związana z Monte San Donofrio i okazuje się, że to wszystko nieprawda, że jak kontrowersje były, tak są, jak niekiedy głupoty były, tak są i Kościół po prostu naciąga niektóre sprawy, nie tłumacząc się w żaden sposób ani wiernym, ani teologom, ani nawet tej konserwatywnej części wiernych, co właśnie zrobił, tak? No bo wydaje mi się, że jest równie duża grupa osób, które chętnie się na tym Monte San Donofrio pomodlą, jak i takich osób, których noga tam nigdy nie postanie, bo jest to dla nich obraźliwe po prostu, dla ich wiary i dla ich intelektu. Dzięki ogromne, Piotrze. Wydaje mi się, że pozostaje nam się przyglądać temu, w którym kierunku to będzie szło. Na pewno temat będzie jeszcze rozwojowy. A my ciekawi jesteśmy Waszych komentarzy i również zachęcam, żeby zajrzeć na kanał do Piotra. Tam dosyć dłużej mówiliśmy na temat tych objawień w Monte San Donofrio. Temat dosyć ciekawy. Warto go przejrzeć, bo dużo otwiera oczy, tak to nazwijmy. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Cześć, trzymajcie się, hej.